Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dzisiejszym zapraszam na przygotowanie sernika królewskiego. Do przygotowania sernika potrzebujemy ciasto ciemne, a następnie do tego masę serową. Samo przygotowanie nie będzie trudne, wystarczy połączyć składniki na ciasto, następnie ubić masę serową, to wszystko połączyć i zapiec. Zapraszam. Do przygotowania ciasta ciemnego potrzebujemy 400 g przesianej mąki, przesieram również 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Następnie dodaję 80 g cukru. Ja używam do przygotowania tego ciasta cukier trzcinowy. Następnie jedno opakowanie cukru wanilinowego, 16 g. Kakao, 3 łyżki kakao. Dwa żółtka oraz 250 g masła. Masło pokroję sobie w kostkę, żeby łatwiej było później i szybciej przede wszystkim zagnieść to ciasto. I wszystko do roboty. Teraz zagniatamy. Na samym początku filmu dodałam do tego ciasta 2 żółtka, ale pamiętajcie, żeby żółtka były duże. Jeżeli będą małe, to dodajcie lepiej 3. Ciasto będzie wtedy takie bardziej zbite, zwarte, nie będzie się kruszyło, a to jest dosyć istotne właśnie przy serniku. Patrzcie, już robiło się takie plastyczne. Normalnie powinnam teraz to ciasto włożyć przynajmniej na godzinę do lodówki. Tak też zrobię. Ale żeby sobie trochę ułatwić pracę i później nie pracować na takim twardym cieście, jeżeli chodzi o wyłożenie spodu tortownicy, to ja wyłożę sobie ten spód teraz i wstawię do lodówki. I tą część ciasta, która będzie potrzebna do wyłożenia na górę, też schłodzę. Jeszcze zobaczcie, chwilę tutaj pracuję z tym ciastem. Formujemy ładną kulkę. I tak, około większa połowa, niecałe 2/3 ciasta odkroję i wyłożę spód tortownicy. Pozostała część ciasta będzie do wyłożenia na górę. Czyli tak, tą część schłodzę, tą wyłożę tortownicę. Zobaczcie, spód wyłożyłam i wkładam do lodówki na godzinę, natomiast tą część owijam w folię spożywczą. Tak owinięte ciasto ląduje w lodówce na godzinę oraz tortownica również. Do przygotowania masy serowej potrzebujemy 1 kg sera. U mnie to będzie twaróg taki z wiaderka, 40 g budyniu śmietankowego, jedno opakowanie, 150 g cukru, u mnie będzie to drobny cukier, poza tym 4 jajka oraz białka, które pozostały mi. Żółtka wykorzystałam do ciasta, zostały białka, to również użyję
do tej masy serowej. Oraz na sam koniec dodam jeszcze roztopione masło 100 gramów. Czyli zaczynamy. Zacznę od ubicia jajek, białek oraz cukru na puch. Dobra, ciasto ubite. Teraz tak, do tej masy dodaję budyń, następnie twaróg, delikatnie to wszystko wymieszam. Na tym etapie możecie już piekarnik rozgrzewać do temperatury 180 stopni, opcja pieczenia góra-dół. Będziemy piec sernik około 60 minut. Następnie dodaję masło roztopione, ostudzone i wszystko razem mieszam. Po godzinie schładzania, zobaczcie, ciasto gotowe. Przekładam ser. Zobaczcie, ciasto jakie twarde. I ścieram ciasto. Pamiętajcie, po upieczeniu nie otwierajcie piekarnika, pozostawcie sernik jeszcze na 20 minut w nim, w takim zamkniętym piekarniku i dopiero po 20 minutach od wyłączenia temperatury otwórzcie z lekko uchylonymi drzwiczkami, pozostawcie jeszcze na 5 minut i po tym czasie dopiero wyciągnijcie z piekarnika. Dzięki temu, że ciasto jest schłodzone, zobaczcie, jak idealnie się wściera. Pamiętajcie o tej godzinie, ponieważ jeżeli krócej będziecie trzymać, ono będzie miękkie, ciężko Wam będzie zetrzeć. No tak, jest super aksamitne. Przygotowałam foremkę o średnicy tortownicę o średnicy 240 mm, tak jak cały czas powtarzam, 24 cm. Jeżeli chcecie inną, prostokątną formę, oczywiście możecie przygotować. To ciasto, zdaję sobie sprawę z tego, że wyrośnie z tej formy ponad to, ale to właśnie o to chodzi. Możecie oczywiście przygotować inną formę. Jeszcze trochę i kończymy. O, zobaczcie, jak super to wygląda. A jeszcze tutaj trochę się oderwał kawałek. Wyrównam delikatnie i zobaczcie, i wstawiamy do piekarnika. I mamy godzinę przerwy. Sernik już gotowy, pora wyciągnąć go z piekarnika. Piekł się godzinę, następnie 20 minut przy zamkniętych drzwiach pozostawiłam go przy wyłączonym piekarniku, przy otwartych drzwiczkach jeszcze 5 minut i teraz wyciągam. Zobaczcie. Sernik gotowy, teraz poczekam, aż ostygnie. Zobaczcie, sernik już, mimo że był jeszcze trochę ciepły, to wyciągnęłam go z formy, z tortownicy. Teraz kawałek ukroję, ale pamiętajcie, jest jeszcze bardzo świeżutki i tak lekko pęka nawet, rozchodzi się, dobrze go przytrzymać jednak trochę dłużej w foremce, ponieważ żeby wystygł. I słuchajcie, kroję. O, jeszcze ciepły, widać.
A ja sprawdzę, jak smakuje. Pycha. Zobaczcie, sernik królewski gotowy. Wygląda jak królewski, bardzo dostojnie. I zobaczcie, jaki wyszedł wysoki. Trochę mi się tutaj ślizga na tej paterze, muszę na niego uważać. I co, jak zwykle, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.